Ecol Unicon jest czołowym polskim producentem rozwiązań dla ochrony wód. Wierzymy, że każdego dnia możemy przyczyniać się do poprawy środowiska naturalnego, dlatego w interesie środowiska działamy bez kompromisów, wykorzystując posiadane doświadczenie, wiedzę i kompetencje naszej kadry inżynierskiej. Posiadamy 4 zakłady produkcyjne w Polsce, szeroką sieć doradców techniczno-handlowych oraz ekip serwisowych i wykonawczych. Nasze produkty z sukcesem eksportujemy również na rynki zagraniczne na całym świecie. Przez ponad 25 lat zamontowaliśmy około 11 000 pompowni i tłoczni ścieków. Zbudowaliśmy 600 zbiorników retencyjnych. Dostarczyliśmy ponad 30 000 separatorów substancji ropopochodnych.
oraz 450 oczyszczalni ścieków. Z dumą możemy powiedzieć, że średnio w każdym powiecie w Polsce ponad 100 naszych urządzeń przyczynia się do ochrony wód, a naszymi rozwiązaniami wsparliśmy ponad 50 000 klientów. Produkujemy i dostarczamy rozwiązania dla infrastruktury miejskiej, drogowej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Zbiorniki retencyjne Hydrozon, separatory i osadniki, pompownie wód opadowych, pompownie i tłocznie ścieków oraz oczyszczalnie Biofit. Oferujemy również usługi serwisowe, modernizacyjne i wykonawcze. Wszystkie te rozwiązania wspiera nowoczesny system Bumerang Sart służący do efektywnego zarządzania pracą urządzeń i obiektów w systemach WOD-CAN. Ochrona środowiska wodnego jest istotna dla życia całego społeczeństwa. Rola Ecol Unicon to nie tylko realizacja celów biznesowych, to sztuka ochrony wód. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie na webinarze Ecol Unicon z cyklu Smart Explorator. Ja nazywam się Paulina Marcinkowska i odpowiadam za organizację tutaj techniczną naszych spotkań. Tradycyjnie dla tego typu właśnie spotkań poprosimy o potwierdzenie, czy na pewno nas widać, słychać, czy widać prezentację, abyśmy mieli pewność, że Państwo też będą w pełni bez problemów technicznych korzystać z tej wiedzy. Jak widzę, tutaj wszystko widać, słychać, więc super, możemy w takim razie zaczynać. Przynajmniej właśnie spotkanie z cyklu Smart Explorator, które dedykujemy przede wszystkim użytkownikom systemów WOD-CAN, ale również inwestorom infrastruktury do zarządzania właśnie wodami opadowymi i ściekowymi. Biorąc pod uwagę temat dzisiejszego webinaru, właśnie case study z Łodzi, to na pewno temat interesujący dla wszystkich samorządów, miast większych i mniejszych, ale tak naprawdę również dla inwestorów prywatnych, takich jak, nie wiem, chociażby spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, czy też zakłady przemysłowe, dla których też tam jest potencjał do wykorzystania zbiorników retencyjnych. Dzisiejszy webinar, tak jak wspomniałam, koncentrujemy w ogóle na case study z Łodzi, właśnie na rozwiązaniach z zakresu retencji i podczyszczania wód opadowych. Będziemy to przybliżać na konkretnym przykładzie, w związku z tym myślę, że to będzie bardzo wartościowa wiedza dla Państwa. I tak jak to może też dodam, jakby to połączenie tutaj w tym projekcie, w tej realizacji technologii i rozwiązań z naturą, opartych o naturę, zostało również docenione przez organizację, która przyznaje nagrodę Smart City Poland Award właśnie w kategorii środowiska i właśnie ten projekt Liściasta, jak to zwykliśmy w firmie nazywać tą naszą inwestycję w Łodzi, otrzymał taką nagrodę. Dzisiejsze spotkanie dla Państwa poprowadzi Monika Kształt, menadżer produktu, oraz Przemysław Dębski, dyrektor serwisów Ecol Unicon. To są dwie osoby. Tak, witamy Was. Dzień dobry. Bardzo serdecznie. Też od razu, gdyby było potwierdzenie, że Monikę i Przemka słychać. Raz. Tak, próba mikrofonu. To są dwie osoby, które były bardzo zaangażowane w realizację tego projektu modernizacji w Łodzi. W związku z tym to będzie szansa naprawdę na taką wiedzę z pierwszej ręki, która normalnie nie jest dostępna. I zanim przekażę jeszcze głos Przemkowi i Monice, to dwie takie kwestie organizacyjne, o które Państwo często pytacie, czyli nasze spotkanie potrwa około godziny, ale też oczywiście zależy to od Państwa aktywności, Państwa pytań, do których właśnie zadawania serdecznie zapraszam. Wszystko oczywiście prosimy pisać takie właśnie pytania na czacie, a pod koniec naszego spotkania je omówimy. Jeśli będzie ich bardzo dużo, to też ustosunkujemy się do nich, później opublikujemy te odpowiedzi. I oczywiście też od razu informacja, że wszystkie osoby zarejestrowane na webinar otrzymają od nas nagranie, więc tutaj też proszę się nie martwić, że będzie można wrócić do tego materiału. Z mojej strony tyle. Życzę miłego spotkania i czerpania inspiracji i tej wiedzy właśnie od Moniki i Przemka. Oddaję Wam głos. To może ja zacznę. Witam jeszcze raz serdecznie. Tak na początku powiem oczywiście troszeczkę w nawiązaniu do tego, co powiedziała koleżanka, że tutaj osób zaangażowanych w ten projekt było bardzo dużo, bo takie projekty
można powiedzieć rozwojowe, wymagają właśnie zaangażowania wielu osób, wielu działów wewnątrz firmy, natomiast są to bardzo fajne i ciekawe rzeczy, które pozwalają nam się też ciągle jakby rozwijać. Zanim przejdziemy do właściwie sedna i opisu tej technologii, to pozwoliliśmy sobie na taki króciutki wstęp a propos tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia, jeżeli chodzi o kanalizację deszczową i wodoopadowe. Państwo sami to doskonale jakby widzicie. Natomiast mamy taki slajd, który pokazujemy na prezentacjach już od kilku lat i no niestety on jest ciągle aktualny. Ostatnie powodzie, te błyskawiczne na południu Polski, gdzieś w Europie, przy tych cyklonach, które przechodzą, skutkują właśnie zalaniem garaży, piwnic, ulic, praktycznie zrównaniem z ziemią niektórych miejscowości i, że tak powiem, nie na wszystko jesteśmy w stanie odpowiedzieć technologicznie. Często potrzebne są tutaj decyzje związane z często wysiedlaniem mieszkańców i dzisiaj zmianą podejścia. Natomiast mówiąc o przestrzeniach miejskich, powinniśmy jednak myśleć o tym, żeby w jakiś sposób próbować tą wodę przetrzymać i zagospodarować. Oczywiście powiem tak, mimo tego, że w tej chwili zza oceanu zaczyna wiać troszeczkę inny wiatr niż do tej pory i trendy jakby próbuje się trochę zaburzać te trendy w ochronie środowiska, to fakty są niezaprzeczalne. Tu macie Państwo wykres taki dzięki tak naprawdę mojemu serdecznemu koledze, to jest takie jego autorskie opracowanie, mówię tutaj o Piotrze Wierzbickim, który nam trochę pomaga w takich tematach też i widzimy tutaj wyniki z deszczomierza zlokalizowanego w Łodzi na Lublinków. Są to dane tutaj z około 20 lat i możecie Państwo zobaczyć na tym wykresie, przede wszystkim zwróćcie uwagę na tą pomarańczową krzywą. Widzimy, to jest akurat średnia roczna temperatur i oczywiście są minima, są maksima, natomiast widzimy tak statystycznie rzecz ujmując, że ta temperatura rośnie. I tak jak rośnie sobie u nas, również rośnie na całym świecie i bez względu na to, czy są to zmiany związane z emisją CO2, w co ja wierzę, no to jednak też mogą to być różne inne zmiany w klimatu, takie po prostu, które następują w sposób naturalny. Tym niemniej widzimy tą amplitudę temperatur, ale też widzimy tutaj średnią sumę opadów, jak potrafi się drastycznie zmienić. W 2015 na przykład i w 2017 roku widzimy, że jest to skok o 100%. Więc te systemy kanalizacji deszczowej nasze no, muszą być dostosowywane trochę do tych zmieniających się warunków klimatycznych. I dzisiaj takim kluczem do tego moim zdaniem jest projektowanie takiego zrównoważonego miasta. Takiego miasta, które korzysta z inteligentnych rozwiązań pozwalających właśnie wykorzystać wodę deszczową. To jest taki właśnie krok w kierunku bardziej ekologicznych i odpornych na zmiany klimatyczne tych naszych przestrzeni miejskiej. Pozwolę sobie w tej prezentacji pokazywać zdjęcia, które gdzieś tam jeżdżąc, akurat tu będzie większość zdjęć ze Skandynawii, ale i z Łodzi, obserwuję. Tutaj macie Państwo taką akurat po prawej stronie tablicę zrobioną w Muzeum nie w muzeum, tak, w sumie Muzeum Architektury Aros w Aarhus, miejscowości, gdzie jest to taka tablica edukacyjna dla dzieci, gdzie pokazuje tak naprawdę tą strategię, jaką należałoby wdrażać w kierunku właśnie jakby w kierunku budowy bardziej zrównoważonych miast. No i cóż, i tutaj jakby opisując te poszczególne elementy tej strategii, możemy powiedzieć, że taka strategia oczywiście w kontekście jakby tej wody naszej opadowej, o której dzisiaj mówimy, bo to są oczywiście też budowa, zmiana podejścia mieszkańców do komunikacji miejskiej, budownictwa i tak dalej. Natomiast mówimy tutaj w kontekście wody opadowej. I teraz tak, no oczywiście stosowanie zielonych dachów i ścian zielonych. Później pokażemy to na slajdach. Systemy retencji i infiltracji.
inteligentne systemy zarządzania wodą, przepuszczalne powierzchnie, zielone przestrzenie miejskie, edukacja i zaangażowanie społeczności, bardzo ważny element też, bardzo często pomijany w pewnych decyzjach, przy podejmowaniu pewnych decyzji przez włodarzy miast. I przejdziemy sobie do takiego opisu za chwilę tej strategii, albo znowu pokażę Państwu takie zdjęcie właśnie fragmentu jakby zrównoważonego osiedla architektonicznie, też taka makieta akurat jednego z rozwiązań z tego Muzeum Aros Varchus i widzimy tutaj właśnie co? Widzimy zielone dachy, widzimy budynki już z materiałów innych niż beton czy ceramika, widzimy dużo zieleni okolicznej, no a pewnie w samym projekcie też jest zarządzanie tą retencją, wodą opadową i wykorzystanie tej wody do celów gospodarczych. I teraz zaczniemy od zielonych dachów i ścian. Tutaj znowu zdjęcia takie właśnie z moich wycieczek, bo lubię sobie tak pofotografować takie dziwne rzeczy. I tutaj od czegoś bardzo archaicznego do nowoczesności. Widzimy przy wiejskiej chatce w Norwegii skrzynkę na listy, oczywiście z zielonym dachem, pięknie wkomponowanym jakby też w tą strukturę skały, która tam jest, a obok nowoczesny budynek, który widzimy wyglądając, chyba to było z Muzeum Muncha, gdzie mamy właśnie zielony dach. I co ciekawe tutaj, nie wiem czy Państwo zobaczycie, to nie jest tylko zielony dach, ale również forma retencji, dlatego że tam też akurat padał deszcz, jak robiłem to zdjęcie i widać, że ta woda gromadzi się na dachu i prawdopodobnie później spływa sobie przez system wewnętrznej kanalizacji, przez jakiś regulator przepływu do kanalizacji, do kolektorów. Oczywiście te systemy retencji i infiltracji, no to jest taka typowa budowa zbiorników retencyjnych oraz systemów infiltracyjnych, co pozwala na gromadzenie tej wody i wykorzystania do różnych celów. Ja o tym wszystkim mówię, dlatego że później podsumowuję to jedną klamrą, jeżeli chodzi o nasze rozwiązanie. I tutaj widzimy na przykład po lewej stronie, no jeden, chyba jest Bergen, ale już nie pamiętam, w każdym bądź razie plac, gdzie widać wkomponowany zbiornik retencyjny. Tam z tyłu widzimy toalety miejskie, tak sobie domniemywam, że jest to wykorzystanie tej wody również do spłukiwania, nawet jak nie, to świetnie można by było tę wodę zagospodarować do tego, żeby te toalety właśnie wyposażyć w takie, wyposażyć w system, który będzie jakby spłukiwał tą wodą opadową. Oczywiście od razu zazielenienie przestrzeni miejskiej, czyli tam, gdzie mamy taką typową betonozę, jesteśmy w stanie tutaj zrobić coś zielonego, coś miłego dla oka i coś przyjaznego naturze. Po prawej stronie widzimy na przykład rozwiązania takiej retencji otwartej też, tak? Czyli możemy dzisiaj pomyśleć o tym, żeby w okresie letnim pełniło to funkcję zbiorników retencyjnych, trochę krajobrazowych, trochę rekreacyjnych, natomiast również zimą, wtedy kiedy złapie powiedzmy mróz i lód, mogą być przekształcone te zbiorniki retencyjne przy odpowiednim oczywiście systemie zarządzania wodą w lodowisko dla okolicznej społeczności. Także tego typu rozwiązania powinniśmy myśleć w kontekście właśnie też tych systemów infiltracji i retencji. Oczywiście typowe retencjonowanie gdzieś z jakąś małą architekturą, woda wiadomo cieszy oko, zmienia też klimat wokół inwestycji. Tu akurat hala sportowa, obok też taki zbiornik magazynujący wodę opadową, spływającą właśnie gdzieś tam z góry powiedzmy i to jest o tyle fajne właśnie, że ten zbiornik, bo widziałem tak jakby na własne oczy, pełni funkcję nie tylko tutaj tej retencji, ale z tego zbiornika jest również czerpana woda i zasilana zieleń miejska w postaci zresztą bardzo fajnych, ciekawych rozwiązań pomp solarnych. I tu po prawej stronie z kolei też taki trend dzisiaj w tych miastach europejskich i na szczęście u nas w Polsce też, czyli rewitalizacji rzek. Właśnie w Oslo w XIX wieku była bardzo taka szemrana dzielnica, przez którą dzielnica przemysłowa, no, gdzie oczywiście cieki wodne i rzeki zostały, tak jak w większości miast europejskich, zamienione na kanały ogólnospławne. No, dzisiaj przy rozdzieleniu kanalizacji rozdzielczej, czy wybudowaniu kanalizacji rozdzielczej, systemów deszczowych i sanitarnych, no, rewitalizuje się te rzeki. Bardzo, bardzo ciekawy projekt, polecam do obejrzenia to na własne oczy. Naprawdę rzeka jest wspaniale zrewitalizowana. Funkcje generalnie tej okolicy zmieniły się, bo tego nie było widać. Tam w tej chwili wraca życie, są nowe budynki, mieszkańcy spacerują. No jest przede wszystkim bardzo zielono i przyjemnie. Oczywiście ten projekt jest nieskończony jeszcze, bo jest ciągle rozwijany i nawet udało mi się podpatrzeć
taką właśnie budowę tego kanału. To jest bardzo ciekawa struktura, to nie jest tylko to, co widzimy na zewnątrz i to też będziemy w naszym projekcie opowiadać, że nie tylko, jeżeli Państwo dotrwacie do końca, to zobaczycie zdjęcia, że na zewnątrz to widać zieleń, ale naprawdę jest bardzo dużo pracy włożone pod powierzchnię ziemi, tam gdzie magazynujemy tą wodę opadową, ewentualnie wprowadzamy systemy jej zagospodarowania. Oczywiście efekt końcowy, dużo zieleni. Tym kolejnym takim elementem strategii, no to jest oczywiście ten już inteligentny system zarządzania wodą. Inteligentny, dzisiaj to jest to modne słowo, tak? Inteligencja, AI, systemy wsparcia. No dzisiaj technika daje nam nieograniczone możliwości w tym zakresie i jakby sterowanie, można powiedzieć, w czasie rzeczywistym tą wodą opadową, którą gromadzimy, przekierowujemy, wykorzystujemy. Oczywiście cały układ możemy monitorować, możemy regulować automatycznie przepływ, zapobiegać przeciążeniom sieci. Wszystko dzisiaj tak naprawdę jest do zrobienia w oparciu o te systemy informatyczne, które posiadamy oraz urządzenia, które możemy zdalnie sterować. No tutaj akurat mamy fragment naszego systemu firmy Ecolunicon, czyli Boomerang Smart, który dowolnie możemy dostosowywać do potrzeb klienta, zlewni i tak dalej. Po prawej stronie zaawansowane mamy systemy sterowania, szafą sterowniczą, oczywiście panele dzisiaj, które w takich bardziej skomplikowanych, panele operatorskie, które w bardziej ciekawych, takich trudniejszych realizacyjnie i potem eksploatacyjnie urządzeń wymagających jakiegoś, powiedzmy, od czasu do czasu kontroli, nadzoru ułatwia pracę służb. Także tego typu rozwiązania powinny być wprowadzone i oczywiście na całym świecie, jak i również w Polsce są coraz częściej popularne i to jest też trend, który należałoby jakby kontynuować w mojej opinii. Bardzo taki temat też ciekawy, który jakby no też po tym takim, można powiedzieć, boomie kostkowym i zachłyśnięcia się zabetonowywaniem miast jest coraz bardziej popularniejszy i w Polsce, ale właśnie bardzo widoczny w Skandynawii to jest wykorzystywanie każdego praktycznie skweru i każdego miejsca do zastosowania jakiejkolwiek warstwy przepuszczalnej. Czy to będzie plac zabaw, czy to będzie torowisko na przykład, no wykorzystuje się każdą powierzchnię do tego, żeby jednak tą powierzchnię rozszczelnić i wprowadzić tą wodę, odbudowywać zasoby wód głębinowych, czy najpierw wód podziemnych, a potem wód głębinowych. Oczywiście dzisiejsze technologie też na to pozwalają, bo w tej chwili bardzo modny staje się beton przepuszczalny. Tutaj jakby te rozwiązania są również stosowane w Polsce. Tutaj po lewej stronie akurat mamy zdjęcie zielonego torowiska, chyba z Wrocławia, z tego co pamiętam. Ale tutaj jeszcze znowu w nawiązaniu do wycieczek i trochę tak, żeby przywiązać Państwa uwagę, zdjęcie z tym kotkiem. Tu mamy stary budyneczek, jakiś taki typowy w Jutlandii, domek i już 20 parę lat temu, jak byłem w Danii, to dziwiło mnie to, że oni mają takie słabe te rozwiązania, jeżeli chodzi o podjazdy, no bo tak u nas w Polsce to wtedy takim szczytem była kostka betonowa i wybrukowane podejście, podjazd do domu, a tam już wtedy były jakby wysypany grys, była ta warstwa przepuszczalna, jakby wtedy nie rozumiałem dokładnie tego, ale widzę, że ten trend cały czas w tych krajach skandynawskich jest utrzymywany. Tam nie zabetonowuje się podwórek, osiedli, robi się jak najwięcej tych stref właśnie związanych z przepuszczalnością. I w obiektach użyteczności publicznej, tak jak po lewej stronie, bo to jest akurat tam fragment parku przy operze w Kopenhadze, czy właśnie przy takich domkach. No tu widzimy właśnie już zielone przestrzenie miejskie, no tu chyba Państwa nie muszę, że tak powiem, przekonywać. Zielone przestrzenie miejskie, czyli tworzenie parków, ogrodów deszczowych, innych terenów zielonych, no to jest tak naprawdę coś, co musi tą wodę jakby przytrzymać, zgromadzić, no i oczywiście poprawić jakościowo tą wodę, no bo wiadomo, że taka woda gdzieś przenikająca przez zieleń będzie zawsze w jakiś sposób podczyszczana, ale też jakby zapobiegać tym powodziom, no bo czym więcej drzew, czym więcej zieleni, tym mniej powodzi, tak możemy sobie pokrótce powiedzieć. I nawet nowe obiekty, tak jak tutaj właśnie park przy operze w Kopenhadze,
Jest, no oczywiście są ścieżki betonowe, bo to też ma być tak, że tam sobie ludzie będą spacerować, ale są też i ścieżki właśnie wykonane z grysu. Projekt jest bardzo ciekawy, bo to jest w ogóle projekt, który można sobie też poczytać w internecie, gromadzi wodę opadową, z tego co pamiętam, to on jest zbudowany na wyspie, w związku z tym te deficyty wody też są, dlatego tam naprawdę już wodę uważa się jako zasób i o tą wodę się dba i tej wody się pilnuje i tą wodę się szanuje, gromadząc i wykorzystując na cele gospodarcze i pewnie PPOŚ. Zielone przestrzenie miejskie to też zmiana trochę podejścia do projektowania samych ulic na przykład, albo zmiany tych ulic. Tu po lewej stronie chyba Oslo albo Bergeni, właśnie tu też zamieniona już ulica, część jest zamieniona właśnie na rodzaj UNERF-u, mogący gromadzić wodę opadową pod ziemią, na ziemi, w sensie łapiemy wszystko to, co nam spada i nie zrzucamy wszystkiego do kolektorów ściekowych. I tu po prawej stronie z kolei rozwiązanie z Łodzi. Nie znalazłem starego zdjęcia, natomiast powiem Państwu z autopsji, to jest chyba ulica Włókiennicza, z tego co pamiętam, i te ulice generalnie wyglądały kiedyś fatalnie, w tej chwili są zazielone. Oczywiście nie wszystkie drzewa przyjmują się od razu, pewnie będą wymagały też większej pielęgnacji i zwrócenia uwagi na po prostu odtwarzanie pewnych rzeczy, no bo nie wszystko się przyjmie. To jest tak, jak mamy do czynienia z sadzeniem jakiejś roślinki, jedna urośnie, druga nie. Natomiast jakbyście Państwo byli w Łodzi, zapraszam przejść się, zobaczyć, to zmienia swoje oblicze właśnie poprzez stosowanie również tego typu zielonych rozwiązań. Tutaj kolejny przykład, tutaj tych zielonych przestrzeni miejskiej moglibyśmy pokazywać wiele obrazków. Tu też bardzo ciekawe rozwiązanie dzisiaj, które praktycznie każdy w tej chwili budowany taki budynek gdzieś w Skandynawii musi te zielenie miejskie, musi tą zieleń miejską rozbudowywać, powiększać ilość tej zieleni, tak żeby no po prostu było mniej ulic, a więcej zieleni. To jest bardzo ciekawe, bo na przykład tutaj widzicie Państwo po prawej stronie parking dla rowerów i oczywiście samochód też każdy ma mieć prawo, tylko że jeżeli chce mieć samochód, to musi się niestety przejść do tego samochodu, bo parking zlokalizowany jest nie pod oknem sąsiadów, tylko parę metrów dalej. Natomiast zieleń jest wszechobecna i temu mają służyć właśnie te strategie. Tutaj mamy kolejne rozwiązania też bardzo ciekawe, czyli zagospodarowanie odpadów, propozycja zagospodarowania odpadów pobudowlanych i retencja miejscowa poprzez zbudowanie przy osiedlach takich, można powiedzieć, mini parków krajobrazowych z odpadów troszeczkę, ale też z taką jakby funkcją retencji wody opadowej i zagospodarowania jej w miejscu jej powstawania. No, na całym świecie też w tej chwili są organizowane różne konkursy, które mają jakby na celu też pokazanie różnych technologii i jakby promowanie różnych technologii zmieniających właśnie oblicze tych zabetonowanych miast. Tutaj widzicie Państwo jeden z takich konkursów, to też akurat zdjęcie tam właśnie z Muzeum Aarhus. Był taki konkurs, w którym widzimy proste rozwiązanie z roślinnością, mamy małą retencję, mamy roślinność, zazieleniamy okolice. To są oczywiście takie małe szczegóły. Tutaj widzimy też rewitalizację przed i po, dodanie paru drzew, oczywiście zdjęcie trochę takie zrobione specjalnie tutaj na jesienią, pewnie tutaj wiosną i jest zielono, natomiast widzimy po środku kawałek elementu, który może pełnić funkcję właśnie zazielenia, ale również i retencjonowania. Oczywiście wszelkiego rodzaju UNERF-y, tak jak po prawej stronie Państwo widzicie, również mile widziane w budowaniu strategii. A tutaj znowu troszeczkę promocji mojego miasta, z którego pochodzę, Łodzi, bo kto był w Łodzi 20 lat temu i widziałby to miejsce, to dzisiaj by go po prostu nie poznał. Próbowałem znaleźć jakieś stare zdjęcia, ale nikt zdjęć tego miejsca nie robił, ponieważ tu było szaro, brzydko i na pewno nie zielono. Bo ewentualnie Pałac Poznańskiego tylko fotografowano, czyli tylko tą białą część tutaj elementu, który widoczny jest po prawej stronie. Natomiast sama fabryka i ta zieleń, no po prostu tutaj nie było. To był obskurny parking chyba z 2 drzewami, na szczęście 2, natomiast dzisiaj w tej chwili to się wszystko zazielenia i naprawdę wygląda bardzo ładnie i przez to też jakby na pewno zwiększa to
wpisuje się to jakby w ten trend zazieleniania miast i tej takiej strategii zagospodarowania wodowej w miejscu jej powstawania. I coś, co na końcu w tej strategii szybciutko powiem, to jest to zaangażowanie społeczności. To jest bardzo ważny element. Oczywiście tutaj promowanie świadomości ekologicznej, zachęcanie mieszkańców do udziału w inicjatywach związanych z zarządzaniem wodą opadową, takich jakby chociaż zbieranie deszczówki, powoduje, że ta świadomość ludzi rośnie i to się dzieje poprzez fundacje, tak jak na przykład Biznes dla Klimatu, ale też poprzez edukację dzieci, najmłodszych, bo to jest tak naprawdę coś, co no, czasami, że tak powiem, nam doświadczonym trudno jest zmienić swoje postępowanie, a dzieci jak nasiągną gdzieś w dzieciństwie, prawdopodobnie przekażą to później w realizacji swoich projektów. I też ciekawy tutaj po środku slajd pokazujący właśnie możliwości prezentacji takich zmian i edukacji. Tutaj pedałując dziecko, tutaj nie zobaczymy, bo nie ma filmu, ale obraca tą ulicę, zmieniając jej przestrzeń z takiej przestrzeni typowo miejskiej, gdzie mamy 2 jezdnie i chodniki, na wąską drogę tak naprawdę z ścieżkami rowerowymi i oczywiście z UNERF-ami, tak żeby jakby zmienić oblicze tego miejsca. I tak jak podsumowując i przekazując pałeczkę Monice, Państwo za chwilę zobaczycie to rozwiązanie, ale właśnie w naszej opinii to rozwiązanie, o którym dzisiaj będziemy mówić, wpisuje się właśnie przynajmniej w tych 4 strategiach, czyli zielonych przestrzeniach miejskich, bo zazieleniamy otoczenie, co zobaczycie Państwo potem na końcu, przepuszczalne powierzchnie, dlatego że stosowaliśmy tam na przykład materiały na ciągach komunikacyjnych, tak żeby one były przepuszczalne. Systemy retencji, infiltracji, no to oczywiście tak, bo tam retencjonujemy duże ilości wody, o których Monika powie zapewne, oraz inteligentne systemy zarządzania, tutaj akurat nie ma bumerangu, natomiast wszystko jest wpięte w system nadzoru Centralnej Dyspozytorni Wodociągów Łódzkich. Tutaj też takim elementem, można by powiedzieć trochę, to była ta edukacja mieszkańców, bo podczas budowy no mieliśmy, można powiedzieć, trochę otwarte dla mieszkańców naszą pakamerę i bardzo często przychodzili, byli żywnie zainteresowani, co tu się będzie działo, jakie to będzie rozwiązanie i oczywiście były krytyczne sytuacje, że po co to robić, ale było naprawdę wiele pozytywnych też, że nareszcie coś się zmieni, nareszcie tu będzie porządek, nareszcie będzie ładnie i to jest właśnie ta edukacja też, którą powinniśmy jakby tym mieszkańcom dzisiaj aplikować, żeby no potem nie było też problemów oczywiście podczas samej budowy. A budowa nie była łatwa, jak Państwo doczekacie do końca, to też wam Państwu opowiem. Monika, to chyba ja wszystko, przekazuję Tobie teraz głos. W nawiązaniu do wstępu, o którym mówił Przemek, czyli właśnie o powrocie w projektach adaptacji do zmian klimatu miast, ja chciałabym jeszcze dodać, że istotnym elementem z perspektywy generalnie wykonania w ogóle koncepcji, a także w następnym etapie już opracowania projektowego czy realizacji takiego przedsięwzięcia, istotne są instrumenty wspierające, czyli głównie dofinansowania. I tutaj jednym z takich przykładów dofinansowań jest program FENIKS, czyli Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat oraz Środowisko. Jest to program aktualny. Generalnie cały program FENIKS skupia się w obrębie 6 filarów i takimi filarami są pomoc techniczna, kultura, zdrowie, transport miejski, a także ta część, w którą wpisują się takie rozwiązania oparte o zielono-niebieską infrastrukturę, czyli energetyka i środowisko. Jeśli chodzi o tutaj jakby już konkretnie jakby w samych celach szczegółowych, to generalnie rozwiązania oparte o zielono-niebieską infrastrukturę to cel szczegółowy 2.4, czyli generalnie wspieranie przystosowania do zmian klimatu, zapobieganiu ryzyka związanemu z klęskami żywiołowymi, katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. No i generalnie właśnie w ramach tego projektu, czyli właśnie takie projekty dla miast, które będą zawierały rozwiązania oparte o zielono-niebieską infrastrukturę, mogą spotkać się właśnie z takim dofinansowaniem. To, co jest istotne, to w takim projekcie właśnie celem jest wykorzystanie rozwiązań opartych o zielono-niebieską infrastrukturę.
Jeśli chodzi o produkty Ecolunicon, które wpisują się właśnie w założenia tego projektu, to są rozwiązania oparte o Hydrozone Benefit, ale właśnie z elementem zielono-niebieskiej infrastruktury, czyli na przykład złożem hydrofitowym, o którym za chwileczkę powiem szerzej, a także system monitoringu i zarządzania takim obiektem, czyli Boomerang Smart. I tutaj płynnie przechodzimy już właśnie do naszego case study, czyli zrealizowanego przez Ecolunicon jako generalnego wykonawcę projektu modernizacji oczyszczalni wód opadowych w Łodzi przy ulicy Liściastej. I tutaj taka grafika, która pokazuje właśnie render tego zbiornika wkomponowanego w zdjęcie aktualne, czyli właśnie w otoczenie, które się tam znajduje. Jeśli chodzi o kilka słów takich lokalizacyjnych, obiekt, o którym mówimy, po prawej stronie na mapce widzą Państwo jego lokalizację. Obiekt zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Łodzi, a po lewej stronie widzą Państwo już taki, że tak powiem, rzut z mapki, gdzie widać też także doskonale lokalizację stricte tego obiektu. I tak jak widzą Państwo, obiekt tutaj zaznaczony w środkowej części, tutaj tą brązową kropeczką, to jest właśnie ten nasz przedmiotowy obiekt. Otoczony jest z trzech stron doliną rzeki Sokołówki. Z dolnej części właśnie tutaj jest doprowadzenie do rzeki Sokołówki, natomiast w górnej części, czyli właśnie z jednej ze stron, mamy już właśnie tutaj otoczenie osiedlem mieszkalnym. Generalnie jeśli chodzi o samą oczyszczalnię, to jest to jeden z takich puzli dużego tematu, czyli rewitalizacji rzeki Sokołówki w Łodzi. Generalnie koncepcja rewitalizacji i renaturyzacji tej rzeki pojawiła się już w roku 1990 we współpracy włodarzy miasta, także z osobami pracującymi na Uniwersytecie Łódzkim i generalnie chodziło tutaj o przywrócenie właśnie tej takiej przywrócenie życia właśnie do rzeki Sokołówki. Ten projekt obejmuje jakby generalnie także wykonanie takiego dużego terenu zielonego właśnie w postaci na przykład ścieżki rowerowej, która obejmuje nie tylko Dolinę Sokołówki po lewej stronie, a także Park Mickiewicza, czy po prawej stronie Staw Wasiaka, tworząc taki długi ciąg zielony. I to, co jest istotne, te rozwiązania cały czas trwają. Są to również swego rodzaju takie projekty jak nasz, ale także generalnie działania proekologiczne, działania edukacyjne, czyli właśnie taki duży projekt, który ma przywrócić właśnie drugie życie rzece Sokołówce. I tutaj jako właśnie takie zdjęcie dla przykucia uwagi, to właśnie to, jak te tereny do rzecza Sokołówki wyglądają aktualnie właśnie po już prowadzeniu części projektów. Przechodząc już do części naszego projektu, to celem związanym z samym projektem właśnie modernizacji oczyszczalni wód opadowych przy ulicy Liściastej przede wszystkim było po pierwsze zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu podczyszczania wód opadowych. Generalnie w ramach tego projektu celem też także było zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego rzek na terenie miasta Łodzi. Rzeka Sokołówka jest jedną z rzek, która nie jest włączona do systemu miejskiego wód opadowych. Spełnienie wymagań ramowej dyrektywy wodnej w zakresie jednolitych części wód powierzchniowych, osiągnięcie wymaganego dyrektywami Unii Europejskiej stanu środowiska naturalnego, a także generalnie samo już jakby zastosowanie rozwiązań, które nie są oparte tylko o klasycznie powiedzmy znane rozwiązania w zakresie budowy urządzeń do oczyszczania wód opadowych, ale właśnie wykorzystanie tego elementu zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach całego tego projektu, o którym mówimy, zakres prac obejmował po pierwsze zaprojektowanie w ogóle koncepcji modernizacji podczyszczalni wód opadowych. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych oczywiście rozbiórka tego wszystkiego, co znajdowało się w stanie zastanym. Po prawej stronie widzą Państwo zdjęcie, jak wyglądał stan pierwotny, zanim przystąpiliśmy do prac rozbiórkowych i wykonawczych. Generalnie budowę układu zbiorników retencyjnych o pojemności 900 m3, wykonanie elementów opartych o zielono-niebieską infrastrukturę, montaż wszystkich urządzeń powiązanych, czyli właśnie studni kanalizacyjnych, czyli generalnie całego ciągu technologicznego, wykonanie połączeń, czyli orurowania pomiędzy całym układem od momentu w studni wpinającej do
do studni jakby tej pierwotnej. Montaż także związany z systemem sterowania, z wpięciem do systemu monitoringu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, a także generalnie już takie prace wykończeniowe, że tak to ujmę, czyli właśnie budowa ogrodzenia, zapewnienie dojazdu do tego obiektu, wykonanie ciągów pieszych, utwardzenie terenu dla generalnie obsługi, która będzie właśnie eksploatować już ten obiekt. I tutaj dwie grafiki, które pokazują stan pierwotny, a także stan aktualnie istniejący po modernizacji w zakresie wielkości obiektu. Po lewej stronie widzą Państwo stan, który mieliśmy na samym wstępie, czyli właśnie taki otwarty zbiornik o właśnie takim przekroju prostokątnym i po prawej stronie widzą Państwo już tutaj jakby wrysowany ten układ, który został przez nas zaprojektowany, czyli układ dwóch zbiorników retencyjnych. Taką koncepcją wstępną generalnie do takiego stanu, który chcielibyśmy osiągnąć, to właśnie grafika, która to przedstawia, czyli właśnie teren zielony z maksymalnie wykorzystanym terenem zielonym, ograniczenie właśnie tej betonozy, o której też mówił wcześniej Przemek. Cała technologia, która była niezbędna do poprawnego funkcjonowania całego obiektu, schowana pod ziemią i następnie pokażemy Państwu zdjęcia, jakby grafikę pokazuję Państwu po to, żebyście Państwo zobaczyli, jaki był założony stan wyjściowy do tego, co chcieliśmy osiągnąć już po wykonaniu właśnie tego projektu związanego z budową oczyszczalni wód opadowych, do tego, co finalnie udało nam się osiągnąć. W zakresie technologii, to tutaj takimi głównymi elementami tego całego układu to po pierwsze jest układ podczyszczający zlokalizowany na wlocie, czyli jest to układ separatora i osadnika. Ja oczywiście dalej będę rozwijać stricte już bardziej szczegółowo te poszczególne fragmenty. Następnie zbiornik retencyjny o pojemności całkowitej 900 m3, złoże hydrofitowe zlokalizowane na górnej części zbiorników retencyjnych, układ pomiarowy, rozumiemy przez to nie tylko same czujniki, które służą nam powiedzmy do monitorowania stanu napełnienia, ale także generalnie cały układ automatyki, a także system bypass. Zanim przystąpiliśmy, jedną w ogóle generalnie z takich pierwszych części projektu, które zostało wykonane, to przede wszystkim było także wykonanie prognozy obciążenia hydraulicznego we współpracy z zewnętrzną jednostką. Celem przede wszystkim takiego opracowania, które zostało wykonane, to było wykonanie modelu matematycznego zlewni, ale zlewni rzeczywistej, która faktycznie odprowadza wody opadowe do tego konkretnego obiektu. Następnie było też określenie wielkości charakterystycznych obciążenia hydraulicznego w kontekście ilościowym i jakościowym. To, co dalej zrobiliśmy, to przede wszystkim było to po to, aby dobrać, jakby określić już funkcjonalność układu jako całości, czyli żebyśmy wiedzieli, z jaką ilością wody mamy do czynienia, co możemy zrobić, a także żeby dalej już odpowiednio zaprojektować funkcjonalnie cały układ, czyli właśnie skorelować to także ze złożem hydrofitowym. I tutaj taki wyciąg z danych, na których też między innymi bazowaliśmy, jest to opracowanie pana Piotra Wierzbickiego i tutaj w górnej części tego wykresu widzą Państwo liczbę dni bez opadu. Są to dane z jednego z deszczomierzy na terenie Łodzi, tak, czyli są to dane rzeczywiste, dane realne, czyli bazowaliśmy też nie tutaj na jakby takich danych, powiedziałabym, historycznych, ale na rzeczywistych danych z deszczomierza, który znajduje się w obrębie tej zlewni. I tutaj to, co jest ciekawe, to to, że od roku 2018 to liczba dni bez opadów w ciągu roku, tak jak widzą Państwo, spada, czyli od roku 2018, gdzie mieliśmy około 230 dni takich bezdeszczowych, to w tym roku, oczywiście to jeszcze mamy prawie miesiąc, ale generalnie to, co widać, to jest to około 170 dni, czyli generalnie taka tendencja spadkowa. I z drugiej strony maksymalna liczba dni bez opadów w takim cyklu to aktualnie jest to około 17 dni w tym roku. Poszczególnie jakby cały układ oczyszczalni wód opadowych w Łodzi w takim uproszczeniu pokazują właśnie te grafiki. Po lewej stronie taka grafika uproszczona, po prawej fragment projektu i jego opracowania, czyli widzimy tutaj rzut z góry, a także przekrój funkcjonalny przez jeden ze zbiorników.
I teraz będę właśnie poszczególnie mówić o kolejnych elementach. Jeśli chodzi o takie gabaryty wielkościowe tego układu, to tutaj ze względu na dostępne miejsce w planie i generalnie to, co mieliśmy dostępne, to mamy układ 2 zbiorników retencyjnych o szerokości 4,6 metra, długości nieprzekraczającej 40 metrów, ze złożem hydrofitowym zlokalizowanym w górnej części. Dlaczego to złoże hydrofitowe zlokalizowaliśmy w takiej części, powiem Państwu później. Jeśli chodzi o układ podczyszczający, to na wlocie został zaprojektowany układ składający się z osadnika zawiesiny ogólnej, a także separatora substancji ropopochodnych. Celem tych urządzeń było e, zatrzymanie zanieczyszczeń wymaganych rozporządzeniem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, czyli jest to pierwszy etap podczyszczania, czyli właśnie zatrzymanie zawiesiny, zatrzymanie węglowodorów ropopochodnych. Ze względu na koncepcję całego układu zdecydowaliśmy się na zabudowanie urządzeń wewnątrz zbiornika retencyjnego. Oczywiście takie układy w zależności od wymagań, w zależności od projektu i tego, z czym się w danej zlewni z danym projektem mierzymy, mogą być zlokalizowane przed. Natomiast tutaj ze względu na warunki gruntowo-wodne, wielkość tego układu, a także konieczność wykonania płyty fundamentowej, po prostu takie rozwiązanie w perspektywie całego projektu było dla nas efektywniejsze. Drugim elementem układu są urządzenia, które służą do retencji wód opadowych, czyli widzą Państwo tutaj zdjęcie, które było wykonane w trakcie prowadzenia prac montażowych zbiornika, czyli mamy układ 2 zbiorników retencyjnych, długość nieprzekraczająca 40 metrów, szerokości 4,6 metra. Jeśli chodzi o wysokość wewnętrzną tych zbiorników, jest to 3 metry i tutaj w dolnej części ten zbiornik od dołu, który Państwo widzą, to jest ten zbiornik, który na wlocie miał układ podczyszczający, a dalej właśnie układ 2 baterii zbiorników retencyjnych wykonanych z naszych prefabrykatów żelbetowych, połączonych ze sobą rurami przelewowymi, tak aby zapewnić równomierny rozkład poziomu wód w obu częściach retencyjnych. Jeśli chodzi stricte o samą retencję w tym zbiorniku, to tutaj woda opadowa, która jest gromadzona, przede wszystkim ta strefa zbiornika została podzielona na 3 części. Pierwsza część użytkowa, idąc od dołu tego zbiornika, jest to 150 m3 i jest to woda, która jest zgromadzona na cele wykorzystania komunalne, czyli na przykład na mycie ulic. Przede wszystkim częścią tego układu jest to, że nie mówimy tutaj tylko o tym, że tą wodę opadową, która nam dopływa do tej zlewni, podczyszczamy i odprowadzamy do dalszej sieci kanalizacyjnej. My część tej wody wykorzystujemy, tak? Czyli tutaj już władze miasta tutaj też właśnie doszły do tego, że powinniśmy tą wodę wykorzystać i tutaj właśnie cel taki komunalny, czyli umożliwienie poboru wody z tego zbiornika. Dalej mamy część roboczą, jest to pojemność na poziomie 450 m3 i tutaj retencjonowane są wody opadowe, które następnie są przetłaczane układem pompowym na złoże hydrofitowe w celu właśnie pozbycia się biogenów. I część awaryjna, która jest w najwyższej części tego zbiornika, jest to część o pojemności 300 m3, czyli jest to taka część, która jest przeznaczona do retencjonowania wód opadowych w przypadku przepełnienia części roboczej, czyli na przykład właśnie dłuższego czasu deszczowego, stosunkowo dużego dopływu wód opadowych, gdzie po prostu możliwości podczyszczania oczyszczalni hydrofitowej byłyby już ograniczone, w związku z czym to jest właśnie taka poduszka, która ewentualnie służy nam do odprowadzania wody bezpośrednio do sieci kanalizacji dalej, po pierwszym etapie podczyszczenia, ale właśnie z pominięciem części hydrofitowej. Dlaczego generalnie tutaj mówimy o złożu hydrofitowym? Przede wszystkim rozwiązanie podczyszczenia pierwszego stopnia, o którym powiedziałam, czyli układ podczyszczający w postaci separacji grawitacyjnej, czyli osadnika do zatrzymywania zawiesiny o przepływie właśnie wirowym, a także separatora części olejowych, substancji ropopochodnych, służą nam do zatrzymywania tych 2 części. W takich urządzeniach nie jesteśmy w stanie zatrzymać biogenów. I tutaj widzą Państwo 2 takie wycinki, które pozwoliłam sobie przytoczyć. Z lewej strony widzą Państwo zestawienie opracowane przez panią Sawicką-Siarkiewicz, które dotyczy właśnie zróżnicowania ładunków zanieczyszczeń zawiesiny ogólnej, a także stężenia ropopochodnych w zależności od pory roku i zlewni. Ale tutaj mówimy tylko o tych ładunkach, do których też odwołuje się rozporządzenie, o którym mówiłam szybciej.
Natomiast wody opadowe to nie są jakby w wodach opadowych nie są niesione tylko ładunki zanieczyszczeń ropopochodnych czy także zawiesiny organicznych. W takich wodach opadowych w zależności też od tego, jak dokładnie wygląda zlewnia, z której te wody dopływają, mogą się znaleźć inne zanieczyszczenia. W takich wodach między innymi to, co się może znajdować, to tak jak Państwo widzą na tym drugim fragmencie, to jest na przykład azot ogólny, fosforany, hazety, bezety, czyli generalnie też zanieczyszczenia organiczne, z którymi właśnie taki układ podczyszczający jak separator i osadnik po prostu sobie nie poradzi. Dodatkowo w zlewniach miejskich występują również także zanieczyszczenia metalami ciężkimi i właśnie takie obiekty jak złoża hydrofitowe, czyli zastosowany tutaj układ, służy nam do tego, że jest to taki drugi stopień odczyszczania, w którym podczyszczamy tą część organiczną, czyli właśnie bezety, hazety, azot ogólny, a także dodatkowo jesteśmy w stanie zatrzymać część metali ciężkich. Jeśli chodzi o same złoża hydrofitowe, ja tutaj nie chciałabym robić takiej całej analizy. Przede wszystkim jeśli chodzi o złoża hydrofitowe, no to są obiekty właśnie wykorzystujące roślinność. Są to rozwiązania, które nie są rozwiązaniami technicznie nowymi. One jakby teraz po prostu też odzyskują właśnie takie obiekty drugie życie, mówi się o nich coraz więcej, projektuje się ich coraz więcej. Natomiast jeśli chodzi o stricte złoże hydrofitowe, które zostało wykonane w przypadku zbiornika wód opadowych w Łodzi przy ulicy Liściastej, to tutaj jakby na tej grafice, której Państwo widzą, to po prawej mamy właśnie taki układ piętrowy, tak? Czyli generalnie złoże hydrofitowe zostało zlokalizowane w górnej części zbiornika. I teraz może się pojawić pytanie, dlaczego zrobiliśmy to w górnej części zbiornika, a nie zrobiliśmy na przykład tego układu hydrofitowego za zbiornikami albo obok zbiorników. Wynika to też z tego, że tak jak Państwu pokazywałam te pierwsze grafiki z lokalizacją zbiornika, to nie było też bez powodu. Zbiornik zlokalizowany jest w dorzeczu rzeki Sokołówki i w perspektywie otaczającej ten zbiornik dookoła z 3 stron mamy drzewa. Więc celem tego projektu nie było to, żebyśmy teraz wycięli drzewa i jakby zniszczyli część tej roślinności, czyli wycięli drzewa po to, czyli zniszczyli jakby, że tak powiem, fragment, tak, lasu po to, żeby wykorzystać, żeby po prostu zaprojektować drugie rozwiązanie, czyli właśnie złoże hydrofitowe. Czyli tutaj nie chodziło nam o to, aby jedną część zielono-niebieskiej infrastruktury zastąpić drugą, tylko tak zaprojektować ten układ, żebyśmy wszystkie takie niezbędne prace związane z ewentualną wycinką drzew po prostu ograniczyli do niezbędnego minimum, co nam się po prostu udało. I tutaj, tak jak Państwo widzą, mamy zdjęcia po lewo już właśnie ze stanu jakby tego obiektu już po wykonaniu pracy, a także już takim częściowym właśnie rozruchu, gdzie te po prostu roślinności już jakby nabierały życia. I to, co tutaj jest widoczne, to też to, co też nawet wcześniej powiedział Przemek. Zależało nam w trakcie tego projektu na tym, że wykorzystanie betonu ograniczyliśmy, czyli teren wokół zbiornika został zazieleniony, a tutaj ta część dostępowa jest przepuszczalna, tak? Czyli z jednej strony mamy tutaj umożliwienie dojazdu pojazdom obsługowym. Jeśli chodzi o samą budowę złoża, to tutaj generalnie samo złoże hydrofitowe zostało jakby tutaj w takich obiektach bardzo tutaj ważnym aspektem jest jakby zaprojektowanie całej oczyszczalni włącznie z doborem roślinności. Roślinność, którą dobraliśmy i zrealizowaliśmy w ramach projektu Liściasta, została skonsultowana z Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk i tutaj właśnie chodziło o to, żeby ten układ był zaprojektowany do tego, co tak naprawdę mieliśmy w danych warunkach, tak? Czyli nie projektowali na zasadzie jakichś danych ogólnych, danych literaturowych, tylko odnieśli do tego, co mamy. Po prawej stronie widzą Państwo taki uproszczony przekrój przez złoże, czyli w górnej części mamy drenaż rozsączający, w dolnej części mamy drenaż zbiorczy, roślinność hydrofitowa zabudowana jest właśnie z dostępem korzeniowym do tej części już samego złoża. Złoże stanowią żwiry odpowiedniej frakcji. Jeśli chodzi o roślinność, no to tutaj myślę, że Przemek pokaże w dalszej części zdjęcia już stricte kilku roślin, więc tutaj też ewentualnie jeszcze coś dopowiemy. Jeśli chodzi o tą oczyszczalnię, to jest to układ z przepływem pionowym. I tutaj kilka właśnie grafik uproszczonych. Z lewej strony widzą Państwo wielkość tej oczyszczalni. Oczyszczalnię ze względów takich jakby funkcjonowania całego obiektu podzieliliśmy na poletka. Wielkość oczyszczalni wynosi około 200 m2. W części retencyjnej mamy zlokalizowany układ pompowy, który
Na podstawie algorytmu sterowania po prostu w odpowiednim momencie włącza podaż medium na oczyszczalnię i tutaj właśnie mamy drenaż rozsączający, układ kilku rurociągów odpowiedniej średnicy, tak aby właśnie wody opadowe, czyli właśnie to, co podajemy na to złoże, po prostu odpowiednio rozprowadzić. Po przefiltrowaniu się przez całe złoże wody opadowe, które są już podczyszczone, odpływają nam kolektorem zbiorczym do układu już wylotowego z oczyszczalni hydrofitowej. I tutaj właśnie jeszcze jedno ze zdjęć, jak tutaj w trakcie już całego rozruchu ta oczyszczalnia właśnie wyglądała. To, co też było istotne, to fakt, o którym powiedziałam, to właśnie pobór wody na cele komunalne i w ramach tego projektu została wykorzystana funkcjonalność Hydrozone Benefit, czyli właśnie cele komunalne. Pobór wody jest umożliwiony poprzez zastosowanie krućca ssawnego z wyprowadzeniem, zakończeniem nasadą strażacką DN100, która po prostu umożliwia podłączenie się węża odwozu asenizacyjnego, tak aby po prostu właśnie w łatwy, szybki sposób umożliwić pobór wody z zbiornika retencyjnego. Jeśli generalnie chodzi o funkcjonowanie tego układu, to tak jak wcześniej wspomniałam, jednym z elementów jest układ bypass. Układ bypass, który mamy tutaj zlokalizowany po prawej stronie, mamy studnię rozdziału, ponieważ nie wszystkie wody opadowe ze zlewni kierujemy bezpośrednio do zbiornika retencyjnego. Do zbiornika retencyjnego kierujemy opad około 300 litrów na sekundę, natomiast właśnie w takich ponadnormatywnych dopływach część tej wody retencyjnej właśnie omija nasz cały ciąg technologiczny i po prostu omija zbiornik bypassem zewnętrznym, który został także wykonany i po prostu dalej trafia ta woda już bezpośrednio do odpływu. Czyli mamy właśnie wykonaną studzienkę rozdziału na kolektorze grawitacyjnym przed zbiornikiem, gdzie właśnie mamy po prostu rozdział grawitacyjny tych strug, a następnie studzienkę połączeniową, do której wpina się rurociąg bypassowy i następnie właśnie te wody, zarówno już te podczyszczone ze zbiornika i także ze złoża hydrofitowego, a także z układu bypass trafiają dalej do dalszej części sieci kanalizacji. Jeśli chodzi o układ taki, powiedziałabym, kontrolno-pomiarowy, to tutaj przede wszystkim to, co zostało wykonane, to również pomiar ilości wód, które dopływają do oczyszczalni, a także pomiar wód, które odpływają. Istotne jest też to, że cały ten układ w postaci właśnie, pomijając część pompową, która służy nam tylko i wyłącznie właśnie do pompowania wody na oczyszczalnię hydrofitową, to tutaj mamy układ pomiarowy budowany na grawitacji, tak? Czyli takie układy służą nam do tego, że z jednej strony monitorujemy, ile tej wody nam do tego układu dopłynęło, a z drugiej strony na wylocie dodatkowo weryfikujemy, ile tej wody z takiej oczyszczalni odpłynęło. Dodatkowymi elementami oczyszczalni jest jeszcze to, że na części właśnie zbiornika retencyjnego mamy zabudowany regulator, czyli w momencie, kiedy odprowadzamy wodę z tej części retencyjnej, to mamy hydrodynamiczny regulator wirowy o wymaganej i określonej w pozwoleniu przepustowości, który w takim przypadku właśnie reguluje nam natężenie odpływu z tego obiektu. Dodatkowo w całym obiekcie zostały zamontowane czujniki kontrolno-pomiarowe, gdzie monitorujemy na bieżąco stan napełnienia takiego zbiornika, co właśnie z perspektywy takiej już eksploatacji tego obiektu osoby eksploatujące ten obiekt mają dostęp do takich danych, czyli w czasie rzeczywistym, bieżącym widzą jakby jaki jest status tego naszego układu, ile w tym układzie tej wody się w tym momencie znajduje. I teraz w tym momencie chciałabym zabrać Państwa na taką krótką wycieczkę po obiekcie w Łodzi przy ulicy Liściastej w formie takiego 3D, bo to zawsze troszeczkę bardziej pokazuje, jak ten obiekt wygląda. Pozwolę sobie w tym momencie udostępnić swój ekran. Dobrze. Mam nadzieję, że tutaj mój ekran jest dla Państwa widoczny i Jest generalnie widać. to, co... Dobrze, super, dzięki Przemek. To, co tutaj Państwo widzą, to jest właśnie taki rzut z góry pod ukosem, który w tym momencie pokazuje nam, jak wygląda ten układ, czyli to, co sobie powiedzieliśmy. Mamy ten układ ogrodzony, co też w ramach realizacji zostało wykonane. Mamy tutaj włazy dostępowe właśnie w tej części zielonej, ale maksymalnie teren wokół zbiornika został zazieleniony i tutaj właśnie widzą Państwo te nasze złoża hydrofitowe, które są wykonane w tej górnej części zbiornika. I teraz tutaj to, co możemy sobie zrobić, żeby troszeczkę łatwiej nam było ten zbiornik pokazywać, to ja sobie tutaj wyłączę teren zielony i w tym momencie zobaczą Państwo,
jak wygląda ta część zbiornikowa. Tak, czyli w tym momencie wyłączyliśmy sobie, że tak powiem, tą warstwę gruntu, warstwę zieleni, która jest na tym zbiorniku i w tym momencie możemy zobaczyć, jak wygląda właśnie ten układ w takiej wersji 3D, czyli tutaj jesteśmy na wlocie do tego zbiornika, mamy studzienkę rozdziału, tutaj dalej mamy część pomiarową, studzienkę kontrolną przed urządzeniami podczyszczającymi, czyli przed separatorem, układ bypass, który okala cały ten zbiornik. Mamy studzienkę odpływową z rurociągami połączeniowymi zarówno z części retencyjnych tego zbiornika, a także z oczyszczalni hydrofitowej ze złóż. Studzienkę kontrolno-pomiarową, w której właśnie mamy pomiar ilości wód odpływających z oczyszczalni, studzienkę połączeniową i już studzienkę, w którą dalej będziemy się wpinać do istniejącego systemu kanalizacji. Tak jak Państwo widzą, właśnie w górnej części mamy powierzchnię oczyszczalni, na poziomie około 200 m², tak? Czyli właśnie wielkość tej oczyszczalni została na podstawie właśnie tej naszej analizy dobrana w taki sposób, abyśmy mogli efektywnie podczyścić tyle wód, ile potrzebujemy. I teraz tutaj przeniesiemy się troszeczkę do przekroju, żeby zobaczyć, jak ten układ wygląda. Tutaj właśnie widzą Państwo układ 2 zbiorników retencyjnych i tutaj zajrzymy sobie do środka zbiornika retencyjnego, przybliżymy, czyli w pierwszej części mamy komorę separatora wirowego z prowadzeniem rurą styczną, czyli zatrzymujemy zawiesinę. Dalej mamy dwie części związane z separacją części oleistych w postaci separatora lamelowego z zamknięciem konstrukcyjnym, czyli generalnie chodzi tutaj o to, że te zanieczyszczenia, które już mamy zgromadzone w tym zbiorniku, żeby nam po prostu nie odpłynęły, się zatrzymały. Dalej mamy jeszcze taką dodatkową komorę, właśnie nie mówiłam o niej wcześniej, bo chciałam Państwu ją tutaj pokazać, to jest komora z zastawkami ręcznymi. Na przykład w momencie, kiedy potrzebowalibyśmy prowadzenia prac eksploatacyjnych jakąś część ze zbiornika, żeby nie wyłączać całości tego obiektu i puszczać wszystkiego bypassem zewnętrznym, to tutaj mamy zastawki na połączeniach zbiorników ze sobą, tak aby w razie potrzeby po prostu jeden ze zbiorników wyłączyć i przeprowadzić czynności, powiedziałabym, konserwująco, sprawdzająco-naprawcze, jeżeli byłaby taka konieczność, tak żeby po prostu przepływ przez jeden ze zbiorników był zachowany. To przede wszystkim wpływa na to, że nie musimy wyłączać z całego zbiornika z eksploatacji. W drugim zbiorniku przejedziemy sobie z tej strony do tego zbiornika. Mamy układ 2 pomp zatapialnych właśnie, które są zamontowane na dnie takiego zbiornika i służą nam one do tego, aby już podawać wodę bezpośrednio na nasze złoża hydrofitowe. I tutaj właśnie w górnej części tej oczyszczalni mamy już nasze złoża. Tutaj chcę jeszcze Państwu pokazać właśnie układ drenaży. Tak, czyli w górnej części oczywiście mamy układ drenaży rozsączających, czyli po prostu dobrany odpowiednio do wielkości tej oczyszczalni, a także drenaż zbiorczy, który właśnie tą podczyszczoną wodę opadową zbiera z naszego złoża i następnie poprzez jedną ze studzienek zlokalizowanych w układzie już grawitacyjnie mamy odprowadzenie do sieci kanalizacji właśnie poprzez układ kontrolno-pomiarowy. I generalnie jeśli chodzi o zbiornik, to jeszcze w zbiorniku mamy zlokalizowane w każdym ze zbiorników 2 strumienice, po jednej na zbiornik. Zadaniem tych strumienic jest jeszcze napowietrzenie wody bezpośrednio przed podażą tego medium na układ hydrofitowy. I właśnie w takim skrócie tak wygląda układ zbiorników, czyli układ hydrozon z częścią hydrofitową do właśnie podczyszczania wód opadowych. Ja tutaj teraz już właśnie wrócimy do prezentacji. Dlaczego też o tym mówimy? Mówimy też o koncepcji zielonego zbiornika, bo myślę, że realizacja tego tematu pokazuje, że właśnie takie rozwiązania oparte nie tylko o klasycznie znane nam i stosowane aktualnie rozwiązania w postaci podziemnego zbiornika retencyjnego czy urządzeń właśnie do podczyszczania takiego wód opadowych z zawiesiny czy substancji ropopochodnych może być stosowany. Właśnie połączenie takiego rozwiązania opartego na retencji, wykorzystaniu i takim dodatkowym podczyszczeniu wód opadowych jest możliwy i myślę, że ten przykład realizacji tego projektu to oddaje. I tutaj jakby koncepcja zielonego zbiornika. Koncepcją zielonego zbiornika
którym Państwu mówimy, jest też to, że właśnie mamy docelowo taki, to jest jakby układ kilku puzli spinających się w konkretną całość. Tutaj przekazem też jest to, że to nie jest tak, że taki konkretnie ten sam obiekt może być zastosowany wszędzie, ponieważ takie obiekty w mojej opinii przede wszystkim trzeba dostosować do tego, co mamy w danej zlewni, tak? Czyli oczywiście możemy mówić ogólnie o takiej części jak pierwszy stopień podczyszczenia, jak najbardziej retencji w postaci właśnie takich zbiorników retencyjnych podziemnych, no bo tak jak powiedziałam, pójście w stronę zbiornika powiedzmy otwartego, a następnie dalej oczyszczalni hydrofitowej przede wszystkim zabiera nam miejsce, tak? Czyli po prostu przesuwamy, jakby stosujemy rozwiązanie oparte na zielono-niebieskiej infrastrukturze z ingerencją w naturalne środowisko, co jakby w mojej opinii no, to nie jest celem właśnie tego zrównoważonego rozwoju. Tutaj, jeżeli mamy takie narzędzia, to jak najbardziej takie rozwiązania można zastosować. Oczywiście, jak najbardziej wykorzystanie tych wód. Jeżeli te wody już mamy tak podczyszczone, to aż prosi się o to, żeby po prostu w miarę możliwości je wykorzystać. I tak jak powiedzieliśmy i powtarzamy to niejednokrotnie, można to zrobić ze względu właśnie na takie cele komunalne, można tą wodę przeznaczyć na podlewanie zieleni, na cele przeciwpożarowe, czy na przykład chociażby być może jakieś zielone dachy, więc jakby takie funkcjonalności po prostu są możliwe. No i oczywiście nad całością poprawnego funkcjonowania takiego obiektu powinien działać system monitoringu. W naszym przypadku jest to właśnie system monitoringu Boomerang Smart, jeśli mówimy o takich innych inwestycjach, natomiast jakby całość automatyki może być wpięta do innego systemu monitoringu. I tutaj jeszcze taka właśnie wizualizacja, no bo widzieli Państwo zdjęcie z liściastej, Przemek jeszcze pokaże, myślę, że kilka zdjęć więcej. Tutaj właśnie koncepcja takiego zielonego zbiornika, który może się wpisywać zarówno w zlewnię taką, zlewnię miejską, zlewnię zieloną bezpośrednio w osiedlu, ale także może się po prostu wkomponowywać jakby w teren zielony. Jeśli chodzi o same zbiorniki zielone, no to przede wszystkim kwestia jest taka, że te złoża hydrofitowe w naszym przypadku zostały zamontowane w górnej części w naszych zbiornikach DZB, ale to nie zawsze musi tak wyglądać. Można je zabudować w odpowiednich przeznaczonych do tego geomembranach chociażby. Natomiast tutaj przede wszystkim istotne jest też to, że takie rozwiązania są dostosowywane indywidualnie do po prostu rzeczywistych warunków, z którymi spotykamy się w ramach przewidzianej realizacji. Jeśli chodzi, i tutaj właśnie mamy taki układ zbiorników, porównanie, tak, czyli właśnie mamy taki dwupiętrowy zbiornik, a także dolny zbiornik, który ideowo pokazuje render właśnie zielonego zbiornika. Dolna część to beton, a górna część na przykład właśnie geomembrana. I tutaj przykład takiego rozwiązania, bo tutaj w liściastej mówiliśmy Państwu o tym, że mamy układ z bypassem, czyli nie całość wód opadowych kierujemy bezpośrednio na zbiornik, ale jak najbardziej można to zrobić w inny sposób i tutaj koncept takiego rozwiązania, czyli właśnie z pominięciem systemu bypass, czyli na przykład jeżeli potrzebowalibyśmy całość kierować na nasze zbiorniki retencyjne. I tutaj jeszcze przykład rozwiązania oparte o zbiorniki TCM firmy Ecolunicon, czyli właśnie retencja, technologia schowana w zbiornikach TCM, a górna część, czyli właśnie złoże hydrofitowe w geomembranie i dalej już odprowadzenie do sieci. Czyli tak naprawdę tutaj taką konkluzją tego jest to, że jak najbardziej te rozwiązania oparte o znane nam urządzenia podczyszczające beton czy separatory substancji ropopochodnych możemy połączyć z rozwiązaniami opartymi na zielono-niebieską infrastrukturę. Kwestia tak na dobrą sprawę takiego racjonalnego podejścia do konkretnego przypadku, z którym się spotykamy, z którym się zderzamy, tak aby to rozwiązanie było efektywne, nie tylko efektowne, ale przede wszystkim efektywne. I tutaj myślę, że Przemku oddam Ci głos. Już jestem. Dziękuję, Monika. Właśnie tak w nawiązaniu do tych drzew, które powiedziałaś, że próbowaliśmy oszczędzić. Ja po tej inwestycji mam taką, no nie chcę powiedzieć traumę, ale jak widzę gdzieś na Facebooku informację, że łatwo dzisiaj znowu wycinają gdzieś drzewa w centrum Łodzi, to po prostu nie wierzę, co widzę, bo powiem tak, procedura wycięcia dzisiaj chociażby jednego drzewa jest tak skomplikowana i czasochłonna, przynajmniej w naszym mieście, w Łodzi, że powiedzmy trwa dłużej niż budowa naszego zbiornika modułowego retencyjnego właśnie w takiej fazie, jak Państwo teraz zobaczycie. Ale to tak ad vocem troszeczkę. A teraz patrząc tutaj pokażę Państwu kilka zdjęć z realizacji, znaczy właściwie kilka. Cały proces realizacji w wielkim skrócie.
ale zacznę tak nietypowo, bo ten projekt zaczęliśmy tak naprawdę od wizyty u producenta roślin ogrodniczych, żeby też wyobrazić sobie, jak będą wyglądały te rośliny, te gatunki dobrane właśnie tutaj przez nas do projektu w rzeczywistości w okresie wegetacji. Oczywiście teraz już mamy okres powegetacyjny, więc te rośliny już nie wyglądają tak estetycznie, natomiast zobaczycie Państwo na zdjęciach, że naprawdę wygląda to coraz ładniej. Mam nadzieję, że przezimują nam wszystkie, bo dosyć dobrze to rokuje i będzie cieszyć oko mieszkańców. Tu już ten slajd Państwo widzieliście, to taką sytuację zastaliśmy. Tutaj mamy pierwszy moment wejścia praktycznie na budowę, tak ten zbiornik wyglądał w tej pierwotnej formie. To co ciekawe tutaj, co mówimy o hydrofitach też i warto podkreślić, że no niestety ten zbiornik stary, on po prostu się już rozpadał, natomiast też nie pełnił funkcji w zakresie takiego konkretnego podczyszczania, no ponieważ nie było tam chociażby separatora substancji ropopochodnych albo skutecznego, wysokosprawnego osadnika wirowego. Ale przyroda sobie radzi z tym problemem, dlatego że tutaj w tej dolnej części tego zbiornika no po prostu przesiała się, można powiedzieć, już roślinność, ta, która jest nad rzeką Sokołówką, czyli tam chyba była trzcina czy tatarak, no trudno mi tam rozpoznać jakby te dwa gatunki. Natomiast tak naprawdę jakaś forma takiej naturalizacji tego już postępowała. Natomiast rzeczywiście był w złym stanie, zagrażał mieszkańcom, tam mogło dziecko wpaść, to było już słabo ogrodzone, no wymagał konkretnej restrukturyzacji. Na szczęście miasto pozyskało fundusze i mamy odważnego inwestora, miasto Łódź, które wchodzi w takie tematy. Tutaj widzimy początek tej rozbiórki i to też tutaj muszę powiedzieć, że tak jak Monika wspomniała, to o tej wycince drzew, naprawdę przy niemałych zwiększonych kosztach naszych staraliśmy się uchronić właśnie te zasoby parkowe tutaj i staraliśmy się przeprowadzić i wybrać taką technologię montażu tego zbiornika, no żeby właśnie oszczędzić jak najwięcej tych drzew. I w sumie wycięliśmy tak naprawdę większość akacji, znaczy robini, tak naprawdę, które rosły też w miejscach, to były już samosiejki na skarpach, one tam się nie powinny tak naprawdę znaleźć, ponieważ no one po prostu też burzyły jakby trochę tą konstrukcję tego zbiornika. No ale wiadomo, w tym 30 czy 40 latach eksploatacji tego zbiornika, no to powodowało, że po prostu tam się to przesiało i nikt tego nie wyciął, no to pięknie rosło i tak dalej. No posadziliśmy zamiennie oczywiście za te tam 6 czy 7 drzew, chyba 36, więc myślę, że tutaj Matka Natura nam podziękuje. Oczywiście zakładam, że się większość przyjmie tych drzew. Tutaj mówimy zawsze ale, bo jednak są to naturalne procesy, na które nie zawsze mamy wpływ. No i cóż, no tutaj tym elementem rozbiórkowym to też bardzo ciekawa historia, bo oczywiście wchodząc w taki temat nigdy nie wiemy, z czym mamy do czynienia, bo projekty są chociaż bardzo fajnie zrobione i przygotowane, no jednakże nie wiemy, jakie było wykonawstwo tego tematu, nie ma już z kim pogadać nawet o tym temacie, więc okazało się, że naprawdę beton w tamtych latach był wbrew pozorom dosyć solidny, bo musieliśmy, że tak powiem, raz zmieniać koparkę, ponieważ ten nosek kłujący utknął tam w tym naszym betonie do kruszenia. Oczywiście to, co Monika powiedziała, wysoki poziom wód gruntowych, on nie ułatwiał, ta bliskość rzeki nie ułatwiała samego wykopu, tworzenia wykopu i rozbiórki, natomiast zdecydowaliśmy się, jak widzicie Państwo, na zabicie ścianek szczelnych dookoła tego i tak naprawdę prowadzenie większości robót tych na tym etapie z wnętrza starego zbiornika. To też bardzo ciekawe doświadczenie inżynierskie. Tutaj zabijamy te ścianki i tutaj coś, co nam się wydarzyło na budowie. Na szczęście powiem, już w momencie, gdzie nie było tam, że tak powiem, dźwigu i ludzi. No, my byliśmy tam na miejscu i nie dowierzałem po prostu, bo ten zbiornik, który do tej pory był suchy, to jest właśnie ta retencja i właśnie ta ilość opadu, który w tej chwili jest. Ja myślałem, że ten zbiornik nigdy się nie wypełni. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu niespełna 2 godzin, mimo działającego cały czas, bo tutaj tego nie widzimy, ale jest bypass działający, stary bypass działający, który jakby odwadniał tą zlewnię, no po prostu ilość opadu była tak duża, że ta woda po prostu przelewała się i powierzchniowo, i napływała tutaj z zewnątrz. No po prostu
no, to było coś niesamowitego. W przeciągu 2 godzin no, stał się praktycznie tutaj basen olimpijski, tak? A no, nie mieliśmy już, siła była tak ogromna, że nie mieliśmy nawet wpływu na to, żeby w jakiś sposób wyhamować czy spompować tą wodę. To też jest taki przypadek, gdzie pokazuje tak naprawdę, o ile to są istotne elementy właśnie w architekturze miast, tego typu zbiorniki, bo często tego nie widać, ale one naprawdę, jak już są, to działają. Czyli spowalniają ten odpływ, no a niżej mamy aleję włókniarzy, dołek i wiadomo, że gdyby ta woda cała tutaj przeszła bez tej retencji, to prawdopodobnie ta woda właśnie w tej nietce by się tam mogła wylać na jedną z głównych arterii komunikacyjnych w mieście. Więc dobra, wracając do tematu. Tutaj mamy właśnie z góry już rozładunek prętów. Po co to zdjęcie? Bo tu chciałem Państwu pokazać skomplikowalność też takich działań, ponieważ ingerujemy w taką tkankę miejską, gdzie tego miejsca jest bardzo mało. Tu widzimy malutki dojazd praktycznie na jeden samochód, tylko między 2 blokami, gdzie dłużyce są naprawdę tam około chyba, nie wiem, 20 metrów, czy 16 metrów i no, powiedzmy, wysoki kunszt kierowców tylko spowodował to, że żaden z mieszkańców nie ucierpiał, parkując samochody mimo ostrzeżeń blisko tutaj tego załamania, jak Państwo widzicie na tej głównej drodze dojazdowej. Więc oczywiście tutaj następnym takim ważnym kryterium realizacyjnym to jest budowa odpowiedniego podłoża pod te zbiorniki i tutaj musimy wybetonować, akurat musieliśmy, tu projekt konstrukcyjny zawierał warstwy chudego betonu i później płyty fundamentowej. Tu mamy akurat element zalewania tego zbiornika, tutaj wylewamy płytę fundamentową, zbrojoną oczywiście. Pod ten element pielęgnacja betonu to też bardzo ważny, istotny element. Cały ten proces, powiem Państwu, trwał długo w stosunku do tego, w jakim czasie już potem zmontowaliśmy same prefabrykaty, bo same prefabrykaty zmontowaliśmy w ciągu tam bodajże 14 dni i tutaj widzimy właśnie ten element, gdzie samochody przyjeżdżają z gotowymi prefabrykatami z naszego zakładu produkcyjnego w Łodzi i są bezpośrednio od razu wstawiane przez dźwig do wykopu i jak można powiedzieć klocki Lego składane jeden po drugim, tworząc w ten sposób zbiorniki, jak widzimy, tutaj widzimy tą część, którą w tej chwili Państwo już nie zobaczycie tam na miejscu, idąc sobie na spacer czy wycieczkę, no bo po prostu to wszystko jest pięknie zagospodarowane pod ziemią. Oczywiście próba szczelności, nasze zbiorniki takie próby szczelności przechodzą na infiltrację, eksfiltrację, tutaj była akurat na eksfiltrację, nie było problemu, tu możemy się pochwalić, że ten ogromny zbiornik zalany, można powiedzieć kolokwialnie, po kokardę wodą, nie puścił nawet milimetr spadku na łacie, więc no tutaj to też cieszy jakby ta jakość wykonania tych elementów przez łódzki zakład prefabrykacji. Tutaj widzieliście Państwo tą wizualizację tych studni, tam z regulatorem, z elementami pomiarowymi, to wszystko pokazywała Monika. Oczywiście tutaj w tym zakresie tego kontraktu, tego projektu było również wykonanie tego wszystkiego, łącznie z odtworzeniem tego bypassu nadmiarowego awaryjnego, który podczas budowy pełnił funkcję odprowadzenia i podczyszczania wód opadowych. Tu widzimy element znowu i tutaj już mamy końcówkę projektu, kiedy naprawdę goniliśmy z czasem, bo baliśmy się pierwszych przymrozków, ale w ostatniej chwili udało nam się posadzić roślinność. Tej roślinności było naprawdę co niemiara. Tam posadziliśmy 4 gatunki roślin i widzimy tutaj, że w tym procesie to już naprawdę na budowie się działo bardzo wiele, bo jednocześnie było wykonywane wiele prac, tak żeby rzeczywiście zdążyć przed terminem, no ale żeby jakby zadbać o bezpieczeństwo też ludzi, którzy tam pracują. W międzyczasie oczywiście trzeba było zadbać o całą infrastrukturę AKPiA, czyli podłączenie przewodów, kabli, tego wszystkiego, elementów sterujących, tak żebyśmy mogli spokojnie sterować tą naszą oczyszczalnią. Tu widzimy nawet takie charakterystyczne zdjęcie i ten węzeł gordyjski do panów z serwisu, którzy tak w sumie wieczorem podeszli do sprawy i powiem tak, udało się rano odpalić z pewnymi błędami jeszcze działającymi, natomiast sama podczyszczalnia już zadziałała i najważniejsze elementy były podłączone do zasilania. Tak wyglądał ten projekt w grudniu przy oddaniu oczywiście i tutaj powiem tak, tu było takie małe rozczarowanie, bo pewnie jakbyśmy to oddawali na wiosnę, byśmy się cieszyli, a to zdjęcie było takie
No jak widzicie, jest zdjęcie, jakie zdjęcie, tu mówimy Wam o zieleni i tak dalej, a tutaj pokazujemy teraz takie szare. Natomiast no tutaj to trzeba było cierpliwości do tego, żeby już tak naprawdę wiosną, wczesną wiosną zobaczyć, że to wszystko się nam ładnie, pięknie zazielenia, a już w czerwcu, kiedy tak naprawdę jeżdżąc i dozorując tam i jeszcze zmieniając nastawy tej oczyszczalni, bo to jest projekt, który wymaga też jakby pewnego rozruchu hydraulicznego, no i trochę też takiego roślinnego, żeby odpowiednio sposób zarządzać tą roślinnością. No cieszy oko, bo widzimy już, że też i ta lokalna społeczność, że jakaś pani z pieskiem na spacerze bawi się koło tej oczyszczalni. Zresztą też bardzo dużo pozytywnych opinii mieszkańców na miejscu, że ten teren rzeczywiście się zmienił. I tak jak tu Monika powiedziała, tutaj akurat mamy taki dosyć, bym powiedział, industrialny mimo wszystko widok, bo mamy to ogrodzenie. Natomiast równie dobrze my taki obiekt możemy wykonać w formie, zaprojektować jako generalny wykonawca, wykonać w formie bez ogrodzenia, czyli taki, który będzie bezpieczny dla mieszkańców, dla otoczenia. Tutaj akurat Zakład Wodociągów ma taką po prostu swoją zasadę, że tego typu obiekty zabudowywuje, ogradza i traktuje to rzeczywiście jako taki obiekt do swojej eksploatacji, który musi być zabezpieczony. Ale tak jak mówię, my możemy to wykonać w sposób taki, że będzie to, że tak powiem, otwarte dla ludzi, dla mieszkańców. Śpieszyłem się bardzo, bo widzę, że dziękuję Państwu, bo widzę, że tak nie za wiele osób odpadło nam z tej prezentacji naszej. Cieszę się, że dotrwaliście do końca. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania co do tych rozwiązań, to ja zapraszam do kontaktu takiego osobistego też, bo bardzo zaangażowani byliśmy też z Moniką w tym projekcie i to jest taka rzecz, którą chcielibyśmy naprawdę Państwu też jeszcze gdzieś pomóc w tego typu rozwiązaniach i gdzieś zasieć, bo naprawdę zapraszamy do Łodzi na wiosnę, jak już to ładnie znowu, mam nadzieję, odbije i zobaczyć, że to naprawdę jest bardzo fajne rozwiązanie na taką trochę debetonozę. A pytania i odpowiedzi, to chyba nie ja miałem mówić. Tak. Tak, znaczy przede wszystkim dziękuję Monika, dziękuję Przemek i dziękuję Państwu, że trochę tutaj przyciągamy rzeczywiście czas, ale myślę, że ta wiedza, którą przekazuje Monika i Przemek jest bardzo cenna i ten taki właśnie insight od wewnątrz, ten proces całej budowy i też wyzwania, z którymi się spotykaliśmy, tak, chociażby to zalanie zbiornika tej przestrzeni, to myślę, że też no nie sposób tak normalnie się o tym dowiedzieć. Zanim przejdziemy do pytań i odpowiedzi, też w nawiązaniu do tego, co powiedział Przemek, powinna się wyświetlić Państwu w tym momencie taka ankieta z prośbą o krótką informację, czy w ogóle planują Państwo takie inwestycje u siebie, na jakim są Państwo etapie i właśnie zostawienie swoich danych kontaktowych, jeśli chcielibyście, żebyśmy się odezwali, żebyśmy się umówili na spotkanie, porozmawiali i pokazali, jak to rozwiązanie jest właśnie szyte na miarę, o czym niejednokrotnie podkreślała Monika, podkreślał Przemek, że tutaj no to kwestia mocno indywidualnego podejścia, to nie jest produkt wyjęty z półki, musimy się dostosować do różnych kwestii, więc tutaj bardzo bym prosiła, zachęcam osoby zainteresowane do wypełnienia właśnie tej ankiety. W międzyczasie oczywiście też do zadawania pytań na czacie pojawiło się kilka pytań, zaraz przejdziemy do tych pytań. Ja od siebie jeszcze dodam i trochę też nawiązując do tych możliwości, o których wspominała Monika, do finansowania, tak, na takie projekty. Oczywiście jest program Feniks, ale też pewnie jak Państwo śledzicie różnego rodzaju doniesienia, wczoraj została uchwalona w Sejmie ustawa o miejskich planach adaptacji do zmian klimatu. Będzie to dokument, który będą miały obowiązek stworzenia już miasta od 20 000 mieszkańców. No i z tych doniesień, które się pojawiają w mediach, też jest taka informacja, że na kolejne projekty, któreś programy dofinansowane, dotacyjne, tak, na takie właśnie tego typu inwestycje, no jedną z rzeczy, które będą wymagane, to będzie właśnie ten miejski plan adaptacji, a takie zbiorniki z podczyszczalnią hydrofitową, błękitno-zielona infrastruktura jak najbardziej się wpisują właśnie w tego typu rozwiązania. Więc to jest taka kwestia, to też jakby polecam śledzenie, jakby też na pewno będziemy o tym donosić. Dobrze, i teraz przechodząc do sesji pytań i odpowiedzi, oczywiście gdyby ktoś chciał jeszcze w międzyczasie uzupełnić ankietę, to zachęcam, albo później po prostu do
kontaktu z nami też zostawimy swoje dane kontaktowe na końcu, a teraz pozwolę sobie świetlić pierwsze pytanie. I tutaj pojawia się pytanie właśnie, z jakich narzędzi korzystaliśmy w zakresie określenia obszaru zlewni? To może ja nie wiem, czy Monika będzie znała odpowiedź, bo mówię, akurat tak jak wspomniałem na początku, w ten projekt było zaangażowane wiele osób, to był kontrakt wbudowany w formule Zaprojektuj, buduj. No i akurat Monika odpowiadała część technologiczną, ja realizacyjną, ale nie ma z nami projektanta, który, że tak powiem, wyliczał, ale może Monika, wiesz? Tak, jeśli chodzi o samo narzędzie, no to tutaj otrzymaliśmy dane z rzeczywistych informacji na temat zlewni i samo takie modelowanie i analizy były prowadzone w projekcie, w programie SWMM. Dobrze, drugie pytanie. Czy monitorowany jest stopień podczyszczania hydrofitowego z biogenów w systemie? To tak, jeśli chodzi o taką bieżącą kontrolę w czasie rzeczywistym parametrów, to na ten moment ten układ nie ma takiego rozwiązania. Należy też pamiętać, że oczyszczalnia hydrofitowa w tym momencie jest jeszcze w trakcie, że tak powiem, wbudowania, więc to złoże tak na dobrą sprawę w tym momencie, jakby ten pierwszy rok to był okres, kiedy to złoże wpracowywało się w rzeczywiste warunki, gdzie też zależało nam na tym, żeby ta roślinność, która tam się znajduje, rzeczywiście się wpracowała w te warunki, które może być, bo tutaj należy pamiętać o tym, że mówimy o rozwiązaniach opartych o zieloną infrastrukturę i czasem zdarza też się tak w przypadku tego typu obiektów, że na przykład trzeba wykonać część powtórnego nasadzenia, w związku z czym mówienie o takiej pełnym monitoringu, zwłaszcza w pierwszym roku, kiedy ten obiekt pracowuje się, to jeszcze nie są te dane takie końcowe. Natomiast jakby to, co jest robione w tym momencie, to ewentualnie właśnie pobór próbek na odpływie z oczyszczalni, właśnie pomiar w laboratorium, ale jeśli chodzi o taki pomiar właśnie w czasie rzeczywistym, to na ten moment tego jeszcze nie ma. Kolejne pytanie. Na jaki dopływ jest dobrana oczyszczalnia hydrofitowa? To jeśli chodzi generalnie o takie obiekty, to tutaj nie możemy też mówić o takim dopływie stałym przez cały rok w przypadku tego typu obiektu. Jeśli chodzi o dopływ do oczyszczalni w momencie takim szczytowym, czyli w tym takim okresie letnim, to dopływ taki dobowy do oczyszczalni to jest w granicach około 30 m3 właśnie podaż tej ilości wody na złoże. Ale tutaj jakby tak na dobrą sprawę to jest w tym konkretnym przypadku, no tutaj jakby takie elementy są po prostu już dobierane każdorazowo, indywidualnie. To też chyba w nawiązaniu trochę do tego pytania poprzedniego, jaka jest całkowita miąższość złoża hydrofitowego? Wysokość złoża wynosi w przypadku tego projektu około 1 metra. Dobrze, to jest... Czy funkcje podczyszczania wody mogą pełnić stawy retencyjne albo niecki bioretencyjne? Z technicznego punktu widzenia te elementy mogłyby zostać wykorzystane. Tak? Tutaj też może jeszcze dopowiem, że generalnie jeśli chodzi o ten projekt, to właśnie jest przykład takiego rozwiązania, czyli właśnie z wykorzystaniem złoża hydrofitowego. Natomiast takie elementy, o których jest tutaj właśnie mowa, to mogą zostać wykorzystane. Kwestia znowu tutaj takiego podejścia do konkretnej zlewni i tego, co tak naprawdę tam dopływa i co chcielibyśmy osiągnąć na odpływie. I ostatnie pytanie, jaka roślinność została zastosowana na złożu hydrofitowym? To nawet ja wiem, że tużyca, to pamiętam. No to dalej, tużyca. Krwawnica i teraz już zapomniałam, jeszcze dwa. No, taki żółty kwiatek. Kosaciec? O, kosaciec i tatarak. Tatarek, brawo. Tak. Oczywiście tych roślin jest więcej, tak? To generalnie też możemy, mówimy tutaj o podczyszczaniu roślinami hydrofitowymi, bo one dosyć fajnie jakby funkcjonują, jeżeli chodzi o podczyszczanie wód, ale też jakby no, są odporne na powiedzmy na nierównomierny, znaczy są w stanie jakby okres zalania chociażby przetrwać złoża w dłuższym czasie, natomiast można też zaprojektować takie urządzenia z inną roślinnością, tak właśnie, żeby chociażby, tak jak pokazywałem w tych moich zdjęciach, no gdzieś tak naprawdę zazielenić okolice, niekoniecznie dodatkowo stosując element podczyszczania roślinnością hydrofitową. Także tutaj wszystko zależy od wyobraźni, można powiedzieć, inwestora, architekta krajobrazu, gestora sieci. I my jesteśmy w stanie te układy dopasowywać indywidualnie, no tylko
oczekujemy tego, że tak naprawdę dzisiaj troszeczkę zasialiśmy tego ziarenka, że można też tak fajnie zmieniać tam okolice, no niekoniecznie tylko zabetonowując ją, a właśnie tworząc zielone powierzchnie i płaszczyzny. To w międzyczasie pojawiło się jeszcze jedno pytanie, pozwolę sobie wyświetlić. W jaki sposób woda z przewodu, który jest poniżej, dociera do złoża, które jest powyżej? To tutaj generalnie jeśli chodzi o rozprowadzenie wody, to mamy układ pompowy zlokalizowany w zbiorniku retencyjnym. Wyprowadzony jest rurociąg tłoczny na wysokości górnej części złoża i następnie mamy rozdział na poszczególne rurociągi rozprowadzające wodę już bezpośrednio w drenażu rozsączającym zlokalizowanym w górnej części pod powierzchnią złoża. Następnie mamy taki przepływ grawitacyjny w dół i kolektory zbiorcze, w którym odprowadzona jest woda już bezpośrednio do odbiornika, czyli jakby mówiąc wprost, ten rurociąg górny z rurociągiem dolnym nie są z sobą, że tak powiem, jakimś orurowaniem połączone. Tak, to są po prostu drenaż rozsączający i drenaż zbiorczy. Super. Dobrze, to w takim razie, dobra, to jeszcze ostatnie pytanie, żeby nie było, bo w międzyczasie Państwo rzeczywiście piszą. Czy odpływ ze zbiornika jest grawitacyjny? Odpływ z samego zbiornika retencyjnego, czyli właśnie z baterii zbiorników retencyjnych, tak, jest odprowadzany w sposób właśnie grawitacyjny i tak jak wspomniałam wcześniej, na odpływie jest jeszcze hydrodynamiczny regulator, który właśnie ewentualnie w przypadku takiego troszeczkę większego dopływu reguluje ten odpływ z tego układu. To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie też, dlatego że normalnie tego typu układy bardzo często w kanalizacji deszczowej no, tą wodę odprowadza się, można powiedzieć, w sposób błyskawiczny, czyli stosowane są pompy o dużej mocy, które no po prostu po wypełnieniu zbiornika odprowadzają ją do odbiornika, a tutaj mamy naprawdę dosyć energooszczędne rozwiązanie małej pompy, która sukcesywnie do odbiornika odprowadza tą wodę, opróżniając pomalutku zbiornik retencyjny. I to jest właśnie też taki plus, którego jakby tutaj nie widać i o którym nie wspomnieliśmy, także dziękuję za to pytanie, że być może w przyszłości nawet takie technologie mogą być wyposażone chociażby w instalacje solarne i banki energii, no i tak naprawdę być autonomiczne w jakiś sposób, oczywiście zawsze zabezpieczone dostawą energii z sieci, natomiast też o tym można myśleć, dlatego że taki obiekt byłoby trudno zbudować na zasadzie przepompuj dużą objętość w krótkim czasie, a jeżeli damy małą pompę o małym wydatku, to jesteśmy w stanie jej zagwarantować poprzez alternatywne źródła energii, no energię po prostu elektryczną. Także dziękujemy za to pytanie. Tak. Dziękujemy za wszystkie pytania, dziękujemy za Państwa cierpliwość i rzeczywiście, że Państwo tak wytrwali, pomimo że rzeczywiście ten nasz czas tego naszego spotkania się przedłużył. Link do nagrania otrzymają Państwo też mailowo i też przekażę wtedy właśnie dane kontaktowe do Moniki, do Przemka, więc gdyby były jeszcze jakieś pytania indywidualne, to oczywiście zapraszamy do kontaktu, ale też skontaktujemy się z osobami, które wyraziły taką chęć. Więc bardzo serdecznie Państwu dziękuję Przemek, dziękuję Monika i mamy nadzieję, że do zobaczenia na kolejnym webinarze z Ecol Unicon. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia, miłego dnia.